Czy zamek na tutejszej Górze Zamkowej był jedynym zamkiem w Bieczu? Z czego słynęło królewskie miasto Biecz? Czy to prawda, że w Bieczu działała szkoła katów? Jeżeli chcesz poznać odpowiedź na te pytania, zapraszamy do kolejnej podróży w czasie i przestrzeni. Gotowi? No to ruszamy. Bohaterem naszej opowieści jest miasteczko liczące nieco ponad 4,5 tysiąca mieszkańców, położone nad rzeką Ropą na terenie województwa małopolskiego. Swoje powstanie i rozwój zawdzięczało położeniu na szlakach handlowych ze wschodu na zachód i z południa na północ, a także bliskości granicy z Królestwem Węgier, a w XII wieku także z Rusią Halicką. Pochodzenie nazwy Biecz nie jest pewne, ale niestety piękną legendę o dawnym krzyżowcu, rycerzu Beczu, który został rozbójnikiem, a następnie schwytany, uratował się, oferując skarby z rabunku na założenie nowego miasta, należy włożyć między bajki. Jedna z hipotez wywodzi nazwę Biecz od nazwy odosobowej Biejek, inna z kolei od węgierskiego słowa becz, czyli podgrodzie. Będąc na Węgrzech, musimy jednak uważać, gdyż drogowskazy z napisem Becz zawiodą nas nie do Biecza, ale do Wiednia. Istniejąca już w XII wieku osada przekształciła się w kolejnym stuleciu w miasto lokowane na prawie magdeburskim, prawdopodobnie przez księcia Bolesława Wstydliwego. Daty niestety nie znamy. Ale gdyby to był rok 1257, czyli również rok lokacji Krakowa, to nazywanie Biecza Małym Krakowem nabrałoby nowego znaczenia. Biecz był miastem królewskim, pozostającym własnością królów polskich aż do czasów rozbiorów. Z małą przerwą na rządy biskupa krakowskiego Muskaty. Miał więc też swój zamek, a właściwie 4. Obecnie nie ma żadnego, ale czy na pewno? Pierwszy z nich powstał na przełomie XII i XIII wieku poza miastem od zachodu, na pobliskim wzgórzu, na miejscu drewnianego grodu i osady, która mogła być zalążkiem przyszłego Biecza. Niewielki murowany zamek, zbudowany na planie prostokąta, posiadał wieżę bramną z mostem zwodzonym, wysoką okrągłą basztę oraz budynek mieszkalny. To w tym zamku zapewne mieszkał po ucieczce z Krakowa Władysław Łokietek, czyniąc z Biecza nieformalną stolicę, a także Kazimierz Wielki, jego siostra Elżbieta Łokietkówna, jej mąż Ludwik Węgierski oraz królowa Jadwiga. Władysław Jagiełło gościł na zamku 16 razy. Tu zaręczył się z wnuczką Kazimierza Wielkiego, Anną Cylejską. Również obaj synowie Jagiełły gościli na zamku. Młodszy z nich, Kazimierz Jagiellończyk, kazał zamek rozebrać. Pozostałości zamku, przebadane przez archeologów, pozostają zasypane pod ziemią na szczycie Góry Zamkowej. Drugi zamek znajdował się we wschodniej części miasta. Być może był starszy od poprzedniego. Spłonął pod koniec XIV wieku. Na jego miejscu królowa Jadwiga nakazała zbudować szpital i kościół Świętego Ducha. W średniowieczu szpital służył opiece i pomocy starcom, sierotom, wdowom czy bezdomnym. Do naszych czasów zachował się XV-wieczny budynek jednego z najstarszych szpitali na polskich ziemiach, który działał do XX wieku. W budynku umieszczono portal pochodzący z trzeciego zamku. Trzeci zamek znajdował się niedaleko od drugiego, na wzgórzu poza miastem. Pełnił on rolę siedziby starosty oraz administracji, a także mieścił archiwa sądowe. W XVII wieku uznano przetrzymywanie dokumentów poza murami miejskimi za mało rozsądne i przeniesiono je razem z siedzibą starosty do czwartego już z kolei zamku. Czwarty zamek, zwany Grodem Starościńskim, powstał w XVI wieku jako siedziba wójta i był rodzajem dworu obronnego z budynkiem mieszkalnym z attyką i o grubych murach oraz wieżą z blankami.
Do naszych czasów zachowały się przyziemia i parter, na którym dobudowano nowe piętro. Obecnie jest to budynek szkolny. A co się stało z trzecim zamkiem? W 1624 roku został on przekazany zakonowi franciszkanów i przekształcony w klasztor franciszkanów reformatów. Zapewne mury klasztorne kryją w sobie pozostałości zamku. Pamiątką po nim są też drzwi prowadzące z zakrystii do skarbca. Do klasztoru przylega kościół świętej Anny. W jego wnętrzu zwraca uwagę figura Matki Boskiej w stroju XVI-wiecznej polskiej szlachcianki. W kościelnych kryptach spoczywa najwybitniejszy poeta i pisarz polskiego baroku Wacław Potocki, sprawujący w XVII wieku urząd podstarościego we wspomnianym już IV, położonym na terenie miasta zamku. Średniowieczne miasto, położone na wzgórzu, miało kształt owalu, z główną drogą przebiegającą na osi wschód-zachód, z centralnie położonym rynkiem, z budynkiem ratusza po środku. Rynek w Bieczu jest jednym z największych w Polsce, przynajmniej ze względu na powierzchnię zajmowaną w stosunku do wielkości całego miasta. To 1/8 całego obszaru lokowanego miasta. Liczne przywileje nadawane przez władców przyczyniały się do rozwoju miasta. Posiadanie wagi, postrzygalni, kramów solnych, zwolnienia od opłat handlowych, przymus drożny sprawiały, że miasto się bogaciło. Rozwijało się rzemiosło, zwłaszcza tkactwo i sukiennictwo. Najważniejszy był jednak handel. Pośród różnych towarów, takich jak miedź czy sól, wyróżniało się wino sprowadzane z Węgier. Na początku XVII wieku w mieście składowano ponad 330 beczek tego trunku. Czy były to tak duże beczki jak ta 900-litrowa, stojąca koło dawnej bramy górnej? Tego nie wiemy. Pewne jest natomiast, że kupcy z Biecza przysięgali nie rozcieńczać wina. Chyba jednak przysięgi nie dotrzymywali, skoro mawiano, że wino na Węgrzech się rodzi, a w Polsce umiera. Przewożone przez karpackie przełęcze towary stanowiły pokusę dla rozbójników zwanych tutaj od Beskidów Beskidnikami. Wielu kupców padało ich ofiarą. Zwalczanie Beskidników wymagało surowości prawa. Stąd też w Bieczu pojawił się urząd Mistrza Świętej Sprawiedliwości, czyli kata. Historię bieckich katów można poznać zwiedzając autentyczne turmy z celami dla podsądnych znajdujące się w podziemiach ratusza, a także odczytując napisy wyryte na ścianach przez skazańców. Kat miał sporo do roboty, gdyż na początku XVI stulecia wykonywał ponad 100 wyroków śmierci w ciągu roku. Do tego dochodziły również tortury podejrzanych o rozbójnictwo, kradzieże oraz czary. Pracy było na tyle, że u boku kata pojawiali się czeladnicy nabierający stopniowo wprawy w fachu. Dało to początek popularnej legendzie o bieckiej szkole katów, która przyciąga do miasta miłośników historii z dreszczykiem. O ile szkoła była legendą, to fakt wypożyczania kata do innych miast jak Sandomierz, Tarnów, Rzeszów, Jasło czy Krosno jest potwierdzony w dokumentach. W dawnym województwie krakowskim jedynie stołeczny Kraków, Nowy Sącz i Biecz miały przywilej prawa miecza. Miasto było siedzibą sądów ziemskich i grodzkich i prawo miecza dawało możliwość egzekwowania wyroków. Niestety, ofiarą okrutnego prawa padali również niewinni, jak niesłusznie oskarżony o pomoc złodziejom zegarmistrz Maciej Mazurek. Zanim zmarł na torturach, poprosił, żeby nigdy o nim nie zapomniano, co też niniejszym czynimy. Wzrostowi zamożności towarzyszył także rozwój kulturalny i edukacja. W Bieczu działała szkoła, a bieccy studenci byli trzecią najliczniejszą grupą studiującą na Akademii Krakowskiej po studentach z Krakowa i Poznania. Najcenniejszym pomnikiem minionej świetności Biecza jest Kolegiata Bożego Ciała. Jej budowę podjęto na początku XIV wieku i ukończono w kolejnym stuleciu. Ceglana, trójnawowa, halowa świątynia, czyli budowla z 3 nawami tej samej wysokości, jest uważana za jeden z najpiękniejszych przykładów architektury późnogotyckiej na polskich ziemiach.
Jej wnętrze po dziś dzień jest świadectwem zamożności dawnego Biecza. Są tu zarówno gotyckie, jak i renesansowe stalle, późnogotycki świecznik, ale najcenniejsze jest wnętrze pochodzącego z końca XV wieku prezbiterium. Przy renesansowych stallach znajduje się unikalny na skalę europejską XVII-wieczny pulpit muzyczny. Wokół niego zbierali się chórzyści i odczytywali zapis nutowy. Niezwykły jest również ołtarz główny z obrazem Opłakiwanie Chrystusa. Zainspirowany słynną pietą Michała Anioła, jest zaledwie jednym z kilku obrazów wykonanych pod wpływem dzieła tego wielkiego mistrza sztuki renesansowej. Ponad obrazem w górnej części ołtarza znajdują się późnogotyckie rzeźby ze scenami zaśnięcia i koronacji Matki Boskiej, wykonane przez syna Witastwosza, Stanisława. Ponad nimi można podziwiać sklepienie ozdobione polichromiami Władysława Tytmajera. Z powodu wojen, pożarów i upadku miasta od połowy XVII wieku zachowało się zaledwie kilka najstarszych domów. Domem zawierającym jeszcze elementy z epoki średniowiecza jest przylegający do rynku dom Becza, noszący imię legendarnego rycerza-rozbójnika, z którym oczywiście nie miał nic wspólnego. W pasażu budynku zachował się ceglany mur z portalami. Nieco młodszy, bo XVI-wieczny, jest dom Barianich-Rokickich. Niedługo po jego zbudowaniu we wnętrzu została otwarta apteka pod głową niedźwiedzia, najstarsza na Podkarpaciu. Obecnie w budynku znajduje się jeden z oddziałów Muzeum Ziemi Bieckiej, gdzie prezentowane są m.in. wnętrza dawnych aptek. Do muzeum należy kolejny spośród najstarszych domów bieckich, tak zwana kromerówka. Nazwa jest myląca, ponieważ urodzony w 1512 roku w Bieczu Marcin Kromer, biskup Warmii, sekretarz króla Zygmunta Augusta, znany autor historii i geografii Polski, tłumaczonej na inne języki, urodził się i dorastał gdzie indziej, w niezachowanej do dziś kamienicy przy rynku. Tak naprawdę dom zwany domem Kromera, tak jak i dom Becza, należał do kupieckiej rodziny Chodorów. Wewnątrz zachowały się elementy zdobienia i dekoracji z początków XVII wieku. Do najciekawszych obiektów prezentowanych w budynku należą średniowieczna chrzcielnica, deska stropowa z dawnej mieszczańskiej kamienicy, a także XIV-wieczny dzwon Urban, uszkodzony podczas nieudanej naprawy. A przede wszystkim prace Marcina Kromera. Najbardziej trwałą pamiątką po Kromerze w Bieczu jest wieża ratuszowa, którą ufundował po zawaleniu się poprzedniczki. Wieża ta liczy sobie 58 metrów wysokości i posiada zegar z nietypową 24-godzinną tarczą. Takie zegary były jeszcze stosowane w XVI wieku. Wieża przylega do budynku ratusza, którego wschodnią część zburzono w XIX wieku. Spoglądając ze szczytu wieży, można dostrzec zaznaczony innym kolorem przebieg murów nieistniejącej części. Widać też, że wiele domów wokół rynku jest współczesnych i żaden nie przypomina malowniczych budynków z podcieniami ukazanych na jednym ze szkiców wykonanych podczas pobytu w Bieczu przez Jana Matejkę. Nie był on jedynym artystą zauroczonym miastem. Także Stanisław Wyspiański wykonał szereg rysunków ukazujących zabudowę Biecza. Nie dotarli oni jednak na szczyt wieży udostępnionej zwiedzającym i nie mogli zobaczyć wspaniałej panoramy całego Biecza i jego okolic. Przez ponad 400 lat bogactwa miasta broniły mury miejskie. Powstały na początku XIV wieku i liczyły 1200 metrów długości. Przylegało do nich 17 baszt, okrągłych, kwadratowych, wielobocznych. Do dziś zachowały się 3: Rajcowska, Kowalska i obecna wieża dzwonnicy. Do Biecza można było wjechać od zachodu przez bramę górną i dolną od wschodu.
Mury były kilkakrotnie dostosowywane do potrzeb i na przełomie XVI i XVII wieku zbudowano barbakan. Od czasów potopu szwedzkiego mury popadały stopniowo w ruinę. Jednak większym zagrożeniem dla miasta od wojen były epidemie i pożary. Te pierwsze dziesiątkowały ludność. Po epidemii z 1720 roku pozostało tylko 30 mieszkańców, w tym burmistrz oraz kilku przyjezdnych. Miasto po takiej katastrofie z trudem się odradzało i wtedy najczęściej dochodziło do pożarów. Do jednego z najgroźniejszych doszło 12 maja 1903 roku. Jak podawano, spłonęło w nim m.in. 30 domów chrześcijańskich, 20 domów i sklepów żydowskich, apteka, ratusz, zniszczeniu uległa górna część wieży ratuszowej. Spłonęła również niedawno ukończona pierwsza w historii Biecza synagoga. Była to bolesna strata dla ludności żydowskiej, która zaczęła mieszkać w Bieczu od XVIII wieku, gdyż wcześniej obowiązywał ich zakaz de non tolerandis Judeis, uzyskany przez chrześcijańskich kupców od króla Zygmunta Augusta. Podczas odbudowy Biecza większość działek wokół rynku trafiła w ręce żydowskich nabywców, ponieważ domy chrześcijańskie były nieubezpieczone. Natomiast ludność żydowska uzyskała finansowe wsparcie od swoich krewniaków z Nowego Jorku. Została odbudowana synagoga, powstała kolejna, a łaźnia rytualna została udostępniona do użytku wszystkim mieszkańcom Biecza. Żydzi w Bieczu stanowili mniej niż 1/4 czterotysięcznej populacji miasta, ale stanowili absolutną większość w historycznym centrum. Żydowska ludność Biecza podzieliła tragiczny los setek innych gmin żydowskich Małopolski i Podkarpacia. Podobnie jak w wielu innych miejscach, najpierw utworzono otwarte getto z zarządem, czyli Judenratem, mieszczącym się w dawnym domu rabina. Od przełomu marca i kwietnia 1942 roku getto było gettem zamkniętym, w którym mieszkało 1700 osób. 14 sierpnia 1942 roku Niemcy zlikwidowali getto. 200 osób zostało zamordowanych, resztę wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. Ich losy upamiętnia wystawa urządzona w podziemiach synagogi. Znajdują się na niej nieliczne zachowane pamiątki po bieckich Żydach, w tym fotografie. Jeden z żydowskich mieszkańców Biecza, Dawid Rab, prowadził w latach 20. i 30. przy ulicy Piekarskiej jedyny zakład fotograficzny w mieście o nazwie Wenus. Z przedmiejśca, w którym się znajdował, zapraszamy na kolejną podróż w czasie i przestrzeni, które wyróżniają nasze filmy, na spotkanie z dawnymi mieszkańcami miasta i jego widokami. Nasza wizyta w Bieczu dobiega końca. Budowa obwodnicy w 2008 roku mocno zmniejszyła ruch tranzytowy przez miasteczko. Przez Biecz nie przejeżdżają już duże samochody ciężarowe, nie ma tyle hałasu, ale też podróżujący w pośpiechu omijają go, nie wiedząc, ile tracą. Tylko w Bieczu, obok wspaniałych budowli, można nadal zobaczyć typową dla dawnych miasteczek galicyjskich niską zabudowę sprzed ponad wieku.
Warto przystanąć na chwilę w miejscu, które chętnie rysowali Matejko i Wyspiański, a nawet zostać na noc, by przespacerować się, zadumać pośród pomników przeszłości nad zmiennymi losami pokoleń mieszkańców, którzy obrali Biecz za swój dom i tu próbowali budować swoje szczęście. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.